Cześć kochani, jak zwykle bardzo serdecznie Was witam na kanale Barwy Zdrowia na YouTube. Janusz Dąbrowski, gospodarz tego kanału. Witam wszystkich serdecznie, tych, którzy po raz pierwszy zawitali, tych stałych bywalców. Starzy bywalcy wiedzą doskonale, czemu kanał jest poświęcony, więc promocji szeroko pojętego zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, sprawności wszelkiej, fizycznej, umysłowej, psychiki itd., itd. W związku z tym mówimy tutaj na tym kanale o roli odżywiania, o roli suplementacji, która jest dzisiaj nieodzowna, suplementacji odżywiania, ale też suplementacji polami magnetycznymi, tak zwanymi terapeutycznymi, w odróżnieniu od destrukcyjnych pól magnetycznych, o roli wody w organizmie, o tym, że można wspomagać organizm i uzdrawiać niejako, doprowadzać do samowyleczenia czystą po prostu wodą. Mówimy o stresach, mówimy o wielu innych rzeczach, które wpływają po prostu na stan naszego organizmu, czyli na zdrowie i na sprawność. Pod każdym względem. Mówimy również o rozwoju duchowym i tak dalej. I chcę Wam po prostu też bardzo serdecznie podziękować i tym stałym bywalcom, i tym, którzy po raz pierwszy oglądają, wysłuchują tych audycji, za to, że jesteście, za to, że co nie codziennie, ale co drugi dzień spotykamy się. Bez Was, tak prawdę mówiąc, moja praca nie byłaby sensu i za co jestem wdzięczny, bo wiem, że spływają do mnie przecież Wasze komentarze albo jakieś indywidualne zapytania, czasami na maila ktoś po prostu przesyła jakieś pytania, jakiś kontakt jest, a więc to jest fajna energia. Dziękuję za Wasze lajki, za subskrypcje. Systematycznie powoli te subskrypcje rosną. To jest bardzo ważne dla rozwoju kanału, dlatego że no wiadomo, algorytmy działają. Im więcej z Waszych komentarzy, nawet bardzo krótkich, jakichś dziękuję, czy jakiś powiedzmy uściśnięta dłoń, czy jakiś tam uśmieszek, to jest sygnał dla algorytmów, że aha, ktoś to ogląda i tak dalej. Więc bardzo dziękuję. Oczywiście z góry proszę o dalsze subskrypcje tych, którzy jeszcze nie są subskrybentami. Po prostu w ten sposób będziecie mieć pewność, że za każdym razem będziecie mieli informacje o nowych audycjach, niczego nie przegapicie i jednocześnie to jest naprawdę kolosalny wpływ na rozwój tego po prostu kanału. Dziękuję wszystkim po prostu, zwłaszcza stałym bywalcom, za wielką życzliwość. Ja może nie zawsze jestem lekkostrawny, te audycje nie zawsze są właśnie tak jak powiedziałem lekkostrawne, często opierają się na bardzo takich poważnych artykułach naukowych, takich bardzo, że tak powiem, gdzie pojawiają się skomplikowane terminy. Niektórych z nich ja też nie do końca rozumiem, bo to są jakieś naukowe, medyczne określenia, a nie każdy musi być specjalistą w tej dziedzinie. Każdy z nas jest w pewnym zakresie ignorantem, ale tłumaczymy to sobie, wyjaśniamy, bierzemy pod uwagę meritum i sprawa załatwiona. Kochani, o czym dzisiaj będziemy mówić? Jak w tytule, no, czy woda mineralna jest po prostu, czy wody mineralne są zdrowe, czy w ogóle, co z tymi wodami mineralnymi? W ostatniej mojej audycji na temat tego, jakie wody pić, oparłem się o artykuł z Onetu na temat wody. Tam wypowiadało się kilku dietetyków, wypowiadało się kilku lekarzy, jaką wodę pić. Namawiano nas do picia wody silnie zmineralizowanej, która okazało się, że ta silnie zmineralizowana nadaje się do picia dla dorosłych, nie robi jakichś szkód, ale jednocześnie jest źródłem minerałów, ale jednocześnie niewskazana jest przy nadciśnieniu, przy chorobach różnego rodzaju i tak dalej. Z kolei woda nisko mineralizowana nadaje się wyłącznie dla dzieci, małych noworodków, ale silnie zmineralizowana już nie. Więc zadałem pytanie, czy dorośli i małe dzieci to są już zupełnie inne istoty, czy też nie? Nie bardzo rozumiem, o co chodzi, więc zadawałem tam sobie takie różne pytania i obiecałem, że nagram na temat wód mineralnych oddzielną audycję, na temat tego, czy organizm potrzebuje minerałów z wody. W ogóle minerały są niezbędne, oczywiste. Pamiętajmy, że każda z naszych komórek, z tych kilkudziesięciu bilionów komórek,
potrzebuje codziennie 70 do 80 składników odżywczych, dzień w dzień. Musi być w to zaopatrywana, w tym cały szereg minerałów w odpowiednich postaciach, plus woda, plus ewentualnie tlen. Ale zabieramy się za temat, więc w takim razie jaką wodę należy pić, czy te minerały w wodzie są potrzebne, niezbędne, czy to jest zbytek, o co chodzi z tą wodą i tak dalej. Ja ciągle powtarzam, bo mam niejednokrotnie cały szereg pytań na różnego rodzaju szkolenia, w których uczestniczę, gdzie po prostu robię prelekcje o rolę wody, a jaką wodę pić. Więc ja mówię, słuchajcie, lepiej pić byle jaką wodę niż żadnej wody. Jest to lepsze niż byle jaka woda, będzie lepsza niż najlepsze nawet soki. Absolutnie, bo każdy sok należy traktować, kochani, jako jedzenie. Nawet nie produkt, nie żywność, nie posiłek, tylko jako produkt do jedzenia, bo jest różnica między posiłkiem, pożywieniem, żywnością, a produktem do jedzenia. To doskonale wiecie. Oprę się też tutaj, słuchajcie, kochani, na moich 2 książkach, to znaczy akurat w przypadku dzisiejszej audycji na Woda, fenomen życia, część 2, co zawiera woda, którą codziennie pijemy. Po prostu poczytamy sobie w ramach akcji Tata czyta dzieciom. Żartuję oczywiście sobie, przeczytam pewne fragmenty dotyczące tematu. I woda, fenomen życia, część 1. Czego jeszcze nie wiedziałeś o wodzie? Woda to jest fascynujące medium, jestem zakochany w wodzie. Przecież wiemy, że każdy z nas składa się z wody. Około 70% masy naszego ciała to stanowi woda, mózg znacznie więcej. U noworodka masa mózgu, znaczy masa wody w mózgu to jest około 98-99%. To jest sama woda, to nie przypadek. Jaką rolę woda w związku z tym pełni? Dlaczego dzieci się tak szybko uczą? I jaką rolę tutaj woda ma do spełnienia? Też, słuchajcie, opisuję to wszystko w tym pierwszym tomie tej mojej publikacji. Kochani, zabieramy się za istotę rzeczy, czyli udostępniam ekran i, kochani moi, udostępnię pewien fragment. Jest z rozdziałów tej mojej książki, więc jeszcze raz powtórzmy 2 tom. Co zawiera woda, którą codziennie pijemy? Więc od razu przechodzimy do rzeczy. Czy pić wody mineralne? Ratunkiem dla wielu ludzi wydaje się korzystanie z wód głębinowych lub z wody mineralnej w butelkach. Z pewnością takie wody są lepsze niż zwykła kranówka. A, właśnie. Dlaczego, rozwinę ten temat, dlaczego lepsze niż kranówka? Być może pozornie lepsze. Bo my nigdy nie mamy pewności, co płynie w kranie. Oczywiście stacje uzdatniania wody, stacje wodociągowe, ci szefowie tych stacji mówią, nasza woda jest czysta, super, zapewniamy czystą wodę i tak dalej, ale czysta pod jakim względem? Ja w swojej przeszłości rozmawiałem z ludźmi odpowiedzialnymi za uzdatnianie wody w kilku miejscowościach, co się okazało, że no, są świetnymi fachowcami według swoich kryteriów, ale mają też bardzo ograniczoną wiedzę. Wiem, że każdy z nas, i to ciągle powtarzam, że każdy jest ignorantem często w wielu dziedzinach. To jest zupełnie naturalne. Jest tyle tych dziedzin we współczesnym świecie, że trudno być alfą i omegą, ekspertem we wszystkich tych dziedzinach. Natomiast okazało się, że oni nie rozumieli za bardzo, o co chodzi, kiedy ja im przedstawiałem. Mówię, dobrze, ale jak chcecie Państwo, bo Wy zabijacie bakterie, na przykład chlorem, ozonowaniem i tak dalej, a jak chcecie się pozbyć trójhalometanów? Jak się chcecie pozbyć śmiertelnie groźnych węglowodorów aromatycznych, dioksyn i całą plejadę można byłoby wymienić. A jeżeli na przykład trujecie bakterie chlorem, pod chlorynem sodu konkretnie na przykład, to ta woda będzie zawierała ten chlor, te związki chemiczne. To jak to wpływa na organizm ludzki? Ale no zaraz. No ale takie są procedury, tak co się robi. Rozumiecie, o co chodzi? Dalej tego tematu nie rozwijam.
A więc z pewnością takie wody są lepsze niż zwykła kranówka, ale w wodzie oligoceńskiej przechowywanej w pojemniku zaczynają się szybko mnożyć bakterie. Badania profesora Piotra Heczko, mikrobiologa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, udowadniają, że wewnątrz nigdy niesterylizowanych bądź dezynfekowanych pojemników szklanych, a zwłaszcza plastikowych, rozwijają się liczne bakterie oraz pleśnie produkujące rakotwórcze aflatoksyny. Oprócz tego w niektórych źródłach oligoceńskich związki żelaza występują w nadmiernej ilości. Po utlenieniu wytrącają się, woda mętnieje i nabiera metalicznego posmaku. A jak to wygląda w przypadku wód mineralnych? Czy w przypadku braku dobrej, zdrowej wody należy pić tak zwane wody mineralne oferowane nam w sklepach? No i właśnie tutaj, jak jesteśmy nabijani w butelkę z niby to wodą mineralną? To jest po pierwsze. Pierwszym problemem jest to, że klienci są często nabijani w butelkę z niby to wodą mineralną. Cytat. W Polsce mamy ponad 300 rozlewni pseudowody mineralnej. Poinformował nas Tadeusz Wojtaszek, dyrektor agencji promocyjno-handlowej Abmar, ekspert od wód w Izbie Gospodarczej Uzdrowiska Polskie. Praktycznie dziś każdy, kto ma studnię koło domu, może produkować wodę mineralną. To jest cytat jeszcze z 1996 roku, ale kochani, tu się nic praktycznie nie zmieniło. Może ktoś powie, że powołuje się na stan, właśnie o tym mówiłem przed chwileczką, na stan sprzed iluś tam lat, ale przecież od tamtego czasu z pewnością wiele mogło się zmienić. Zgadza się, sporo się zmieniło, bo ilość funkcjonujących pseudo-rozlewni zwiększyła się, natomiast w sferze przepisów i rozporządzeń nie zmieniło się nic. Bo to o co chodzi? No woda jest wodą. No. Panie Dąbrowski, o co pan kopie, kruszy? Wielu wytwórców pseudominerałki powołuje się często na polskie normy. Najczęściej służy do tego PN 93/1 i tak dalej, i tak dalej. Tu macie akurat tą normę. Kiedy zobaczysz taki napis na butelce z wodą mineralną, to miej świadomość, że norma ta dotyczy bezalkoholowych napojów gazowanych, które nie obejmują wód mineralnych. Niektórzy producenci podają na etykiecie naturalnej wody mineralnej, że, cytuję, woda odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia i Ochrony Środowiska z dnia i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście rozporządzenie to odnosi się do wody, ale wody z kranu. Niejednokrotnie zdarzają się i takie sformułowania na etykietach. Cytuję, woda znajduje się pod kontrolą Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej w Poznaniu. Jest zastanawiające, jak to możliwe, ponieważ ten instytut nie istnieje od 1992 roku. Sam zwróciłem uwagę na reklamy w Gazecie Wyborczej, to jeszcze było w 2000 roku, ale jeszcze raz powtarzam, nic się tu nie zmieniło z naszą mentality dotyczącą jednej z wód. Jest zalecana przez PZK Instytut Naukowo-Badawczy, zakład T. I tak dalej, i tak dalej. Więc o co tu chodzi? I teraz następne pytanie, czy wody mineralne są czyste? I tu drugi problem, to fakt, że wody pochodzące z udokumentowanych źródeł też nie grzeszą idealną czystością. Ich skład chemiczny i biologiczny często się zmienia. Wody mineralne pochodzą z wód podziemnych. Wody podziemne dzielone są na wgłębne i gruntowe. Wody wgłębne zalegają pod nieprzepuszczalnymi utworami geologicznymi i posiadają średnią izolację przed wpływem zanieczyszczeń. I tutaj od razu wyjaśnię sobie króciutko, kochani. Otóż, jeżeli na przykład mamy warstwę wodonośną i ona od góry jest zabezpieczona na przykład warstwą granitową, bazaltową, przez którą oczywiście świdrą będzie bardzo trudno się przedrzeć, ale taka woda można uznać, że może być bardzo czysta. Dlaczego? Dlatego, że przez te warstwy bazaltu czy też granitu żadne zanieczyszczenia chemiczne, na przykład z wód opadowych, w pyłach i tak dalej, nie przejdą do tej wody. Natomiast jeżeli to są piaski, jakieś iły i tak dalej,
to wszystkie cząsteczki chemiczne przenikają na kilkadziesiąt, a nawet więcej metrów w głąb gleby razem z wodami opadowymi. Wody gruntowe są zasilane bezpośrednio opadami atmosferycznymi. Są one słabo izolowane przed wpływem tzw. czynników antropogenicznych. Pierwsza klasa czystości tych wód 1A to wody o składzie zbliżonym do naturalnego. Badania z 1996 roku nie wykazały obecności wód podziemnych o składzie zbliżonym do naturalnego. Aż 42% wód gruntowych i 17% wód głębnych to wody o najgorszej, trzeciej klasie jakości. Czyli są to wody, kochani, silnie zanieczyszczone. I tutaj akurat macie tabelę w tej mojej książce. Jeszcze raz powtórzę, to jest akurat tom drugi. Klasa pierwsza A, klasa pierwsza B, klasa druga, klasa trzecia i tak dalej, i tak dalej. Macie okazję się zapoznać. Więc nie mamy żadnej pewności, że woda mineralna czerpana ze źródeł podziemnych jest czysta i nadaje się do picia. W dodatku rodzi się pytanie, czy woda mineralna ma być faktycznie źródłem niezbędnych dla organizmu minerałów? O czym była w poprzedniej audycji, gdzie dietetycy i pani doktor tłumaczyła, że no minerały są niezbędne. Oczywiście, że są niezbędne dla organizmu, ale o co tu chodzi? Więc dlaczego woda nie jest źródłem składników odżywczych? Mamy tutaj do czynienia z czwartym problemem, którego skutkiem jest między innymi spór specjalistów o to, czy należy pić w dużych ilościach wodę mineralną. Dotyczy to również wody głębinowej, oligoceńskiej, bo przecież chodzi o zaspokojenie zapotrzebowania organizmu na poszczególne składniki odżywcze, minerały, które według niektórych mamy pobierać z wody. Rodzi się w tym momencie proste pytanie i to pytanie zadawałem już w poprzedniej audycji. Jaką wodę pił człowiek przed 100, 1000 czy 5000 lat? Odpowiedź jest bardzo prosta. Pił tylko wodę powierzchniową, bo nie dał rady wykopać kilkudziesięciometrowego otworu. Ten prosty człowiek, bo chyba że istniały cywilizacje, istniały, na przykład cywilizacja rzymska, akweduktami była woda doprowadzona, to były bardzo zaawansowane technologie, to nie były tylko proste jakieś wymurowane po prostu koryta. O, to jest głębszy temat. Ale czy te Rzymianie wywiercili studnie na kilkadziesiąt, o głębokości kilkudziesięciu metrów? Nie. Więc odpowiedź prosta. Ci ludzie z dawnych wieków pili tylko wodę powierzchniową. Wodę z rzeki, jeziora, w której nie zdążyły się rozpuścić minerały, a więc wodę tak zwaną miękką. Wiemy doskonale, wy wiecie doskonale, że woda może być tak zwana miękka i twarda. I tę twardość nadają wodzie niektóre rozpuszczone w niej substancje. Twarda woda nie tworzy łatwo piany z mydłem, więc trudno w niej prać. Pamiętam, moja mama zawsze, to były w lata 60., wczesne 70., zbieraliśmy wodę w deszczówkę do prania. Nie było jeszcze pralek automatycznych, mieliśmy pralkę o nazwie Frania. Moi rówieśnicy wiedzą doskonale, o co chodzi. Młodzież kompletnie może nie wiedzieć. To nie był automat. Dobrze było, jeżeli powiedzmy taka pralka miała zainstalowaną również nie, to nie była wirówka, tylko wyciskarkę taką ręczną na kolbę i tak dalej. Więc rodzi się przepraszam bardzo, właśnie. I zbieraliśmy tą deszczówkę po to, żeby ona była miękka. Tak samo włosy myło się w deszczówce, bo ona była mięciutka. Łatwo można było wypłukać po prostu szampon, czy ewentualnie jakieś szare mydło, bo kiedyś się również szarym mydłem myło włosy. Istnieją dwa rodzaje twardości wody. Pierwsza to tak zwana twardość przemijająca, wywoływana przede wszystkim przez wodorowęglany wapnia lub magnezu. Są to związki nieorganiczne powstające w wyniku rozpuszczania węglanu wapnia, CaCO3,
czyli skały wapiennej w wodzie zawierającej rozpuszczony dwutlenek węgla. Twardość tę usuwa się poprzez tak zwane zatężanie, na przykład w wyniku gotowania, co powoduje wytrącanie się węglanu wapnia, czyli kamienia kotłowego. I jest to, kochani, zmora, bowiem osadza się on w kotłach, czajnikach, chłodnicach, rurach centralnego ogrzewania i tym podobnych urządzeniach. Z kolei twardość trwałą wywołują siarczany wapnia i magnezu. Można je usunąć, przepuszczając wodę przez tak zwane jonity, powodujące wymianę jonów wapniowych i magnezowych na jony sodowe. Nasz organizm nie jest przystosowany do picia wód twardych, to jest silnie mineralizowanych. Woda zawierająca minerały, nawet te, które są potrzebne organizmowi, nie jest w stanie ze 100% dokładnością spełnić podstawowych zadań, do których jest organizmowi potrzebna. A te zadania, tłumaczyłem w poprzedniej audycji, to jest przede wszystkim rozpuszczanie, rozcieńczanie, przenoszenie informacji, transport. Woda, która już jest czymś nasycona, nie będzie spełniała dokładnie tych warunków. Woda spoza komórek powinna mieć mniejsze stężenie związków chemicznych niż w komórkach, aby skutecznie usuwać z nich toksyny, czyli rozcieńczać te toksyny, rozpuszczać złogi ewentualnie. Ponadto przyswajanie minerałów z wody nie jest takie łatwe. Substancje nieorganiczne są przyswajalne tylko przez rośliny. Prawidłowy łańcuch troficzny, z łacińskiego troficus, odżywczy, to gleba, roślina, człowiek. W poprzedniej audycji mówiłem już o tym. A więc jest gleba, w glebie są składniki mineralne, które roślina przyswaja, w procesie fotosyntezy przekształca je na inne związki tych samych pierwiastków i dopiero zwierzę, człowiek może tą roślinę zjadać. Weźmy pod uwagę na przykład wodę morską. Woda morska o dużym stopniu zasolenia zawiera masę pierwiastków. Dlaczego jej się nie butelkuje i nie sprzedaje się jako wodę, nazwijmy to quasi-leczniczą? Bo zawiera masę różnego rodzaju pierwiastków. Wprost przeciwnie, rozbitkowie na morzu, którzy pili wodę morską, po prostu umierali. A więc woda wodzie nierówna. I tutaj słuchajcie, no właśnie, pokazuję tutaj na ilustracji różnego rodzaju rury, które no, trzeba było wymienić, a więc stan rur i innych elementów instalacji wodociągowych, ciepłowniczych po latach eksploatacji. Druga sprawa, zwróćcie uwagę, proces zwapnienia naczyń krwionośnych, naszych naczyń, arteria normalna czysta i arteria z blaszką miażdżycową, która utrudnia przepływ krwi. Ale co to znaczy blaszka miażdżycowa? To jest, do tego dochodzi, to nie jest tylko cholesterol, czyli a konkretnie produkty utleniania LDL cholesterolu, czyli lipoproteiny niskiej gęstości, tak zwanego złego. To jest w ogóle eufemizm, który trzeba w końcu wyrzucić do lamusa, bo to jest bzdura. Zły i dobry cholesterol. Nie ma czegoś takiego. I teraz, a więc wracam do tych roślin, a więc jest łańcuch, gleba, roślina, człowiek, zwierzę, i tylko taką drogą, poprzez spożywanie roślin, które przyswoiły minerały, mogą być minerały przyswajane przez człowieka. Organizm chętnie więc je przyjmuje w postaci tak zwanych chelatów, czyli minerałów połączonych z kwasami organicznymi, aminokwasy, cytryniany, laktaty, występującymi w surowym mleku, surowym, niegotowanym, warzywach, mięsie, jarzynach, owocach i wielu innych produktach prawdziwie żywnościowych. Minerały występujące w stanie wolnym jako sole nieorganiczne niechętnie są przyswajane przez organizm. Chętnie za to odkładają się w organizmie, w naczyniach krwionośnych, stawach, nerkach. Teraz zrozumcie, kochani, dlaczego w poprzedniej audycji
jedna z pań doktor, która się wypowiadała na temat wody, mówiła, że wody silnie zmineralizowane nie nadają się do picia przez osoby, które mają między innymi problemy z nerkami. A kto z nas wie, czy jego nerki są zdrowe, czy też nie są zdrowe? Czy nie zachodzą procesy zapalne i tak dalej, i tak dalej. Nieorganiczny wapń odkłada się szczególnie chętnie w temperaturze 36,6 stopnia Celsjusza, czyli w temperaturze ludzkiego ciała. Stąd zwapnienie tętnic czy kamice nerkowe powodowane złogami fosforonowo-wapniowymi czy szczawianowo-wapniowymi. A tutaj dodatkowo, słuchajcie, dochodzi problem z toksynami, które bardzo silnie zakwaszają organizm i w wyniku czego właśnie dochodzi do odkładania się tych złogów fosforonowo-wapniowych i szczawianowo-wapniowych. Dlatego najważniejszym zaleceniem przy kamicy nerkowej jest picie dużej ilości czystej wody ubogiej w sód i wapń. Dlaczego, a właśnie, przepraszam, to miało być pytanie, dlaczego najważniejszym zaleceniem przy kamicy nerkowej jest picie dużej ilości czystej wody ubogiej w sód i wapń? Dlaczego niektórzy młodzi ludzie potrafią ciągle jeszcze zwracać się do starszych bardzo niekulturalnie, bez szacunku, ale w pewnym sensie dość celnie? Ty stary wapniaku! Dlaczego nie mówią do nich, ty stary cholesterolaku? Jedynie dlatego, że to trudniej wymówić? Nie, bo to się czuje, kochani, intuicyjnie, że to chodzi o wapno. Zobacz, jakie wapno poszło. Dlaczego wapno? Dlaczego są takie skojarzenia? No, sami rozumiecie. Słuchajcie, bo to nie cholesterol jest przyczyną zarastania tętnic, a złogi wapienne, czy też wapniowe. Wróćmy jednak do wody mineralnej. Przyswajalność składników z wód mineralnych czy wody wodociągowej sięga co najwyżej 3 do 8%, co jest tylko niewielkim ułamkiem zapotrzebowania organizmu na minerały. I tu mamy przykład. Dzienne zapotrzebowanie organizmu na wapń to około 800 mg w czystej postaci. Woda z kranu zawiera tego pierwiastka około 80 mg na litr, z czego organizm wchłonie około 6 do 7 mg w stosunku do tego zapotrzebowania 800. Czy to znaczy, że powinniśmy wypijać ponad 100 litrów wody dziennie, aby zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na wapń? I teraz zastanówmy się, czym są stalaktyty i stalagmity. Otóż są one skamieniałą, skrystalizowaną formą wytrąconych soli wapiennych z wód podziemnych. Przede wszystkim chodzi o węglan wapnia, czyli chodzi o kamień, tak zwany kamień kotłowy. Podobnie dzieje się w naszym organizmie, gdzie również wytrącają się skrystalizowane związki chemiczne zawarte w wodzie z kranu lub wodzie mineralnej. Należy dodać, że razem z tymi niezbędnymi minerałami wprowadzamy do organizmu 3 do 5 razy więcej szkodliwych, toksycznych związków chemicznych, niż nasz organizm jest w stanie na dłuższą metę poradzić sobie z nimi. Tu mam, kochani, tabelę numer 4 w mojej książce. Kiedy przeanalizowalibyśmy dane z tej tabeli, to dojdziemy do logicznego wniosku, że nie ma sensu pić chemicznej zupki jedynie po to, by dostarczyć organizmowi śladowe ilości potrzebnych składników. Pamiętamy przecież, jaki jest stopień przyswajalności składników z wód mineralnych czy wody wodociągowej. Pamiętamy 3 do 8%, zaledwie. No i tutaj jest akurat ta tabela, wapń, sód, potas, magnez siarczany i tak dalej, i tak dalej. Jak trzeba będzie, to... A, właśnie, namawiam was. Książki są w moim sklepie www.januszdabrowski.pl. Wejdźcie na sklep, tam są książki, można to zamówić. Namawiam was do tego oczywiście. Oprócz tego zbyt duża koncentracja składników mineralnych w wodach mineralnych stwarza zagrożenie. Dochodzi do paradoksu.
Zażywanie leków powinno odbywać się pod kontrolą lekarza, ale picie wód mineralnych nie wymaga żadnej kontroli. Pamiętacie najprawdopodobniej z poprzedniej audycji, że była tam mowa o tym, że wody silnie mineralizowane zawierają od 1500 do 4000 mg składników mineralnych w 1 litrze. To jest coś niebywałego. I w związku z tym zwróćcie uwagę, czy w sanatoriach wodę mineralną pije się w ograniczonej ilości? Przepraszam, w nieograniczonej ilości? Czy to jest zgodnie z zaleceniami lekarza? Jaką mamy pewność, że skład i stężenie składników w wodach mineralnych są prawidłowe? Więc spożywanie wody mineralnej, która nie zawiera składników w określonej proporcji, w odpowiednich postaciach, może być działaniem wymierzonym w nasze własne zdrowie. Dlaczego? Ponieważ wszelkie składniki pożywienia, tłuszcze, białka, węglowodany, witaminy, mikro i makroelementy powinny być dostarczane organizmowi w ściśle określonych proporcjach i w odpowiednim towarzystwie. I tu mam kilka przykładów. Na przykład nadmiar magnezu i wapnia przy niedoborze białka przychodzi do dróg moczowych, a stąd już bliska droga do kamicy nerkowej. Nadmiar wapnia czy białka pogarsza przyswajalność magnezu. Przyswajalność wapnia zależy m.in. od obecności fosforu. Chlorek sodu, czyli sól kuchenna, usuwa nadmiar potasu aż do jego zupełnego zaniku, co może doprowadzić do uszkodzenia lub osłabienia mięśnia sercowego, obniżenia ciśnienia krwi, paraliżu jelit itd. Nadmiar manganu powoduje wytrącanie się magnezu, będącego regulatorem równowagi wapniowej. I tu znów można mieć wątpliwości. Cytat. Ale na etykiecie podana jest dokładna zawartość minerałów w danej wodzie. No zgadza się, jest podana, ale co to ma do rzeczy? Co to ma do rzeczy, że jest podana? A czy my wiemy, czy to na pewno jest właściwy skład? A oprócz tego na innych etykietach pisze, uwaga, tu jest konkretny cytat, woda zalecana przez Instytut Matki i Dziecka ze względu na niską zawartość minerałów. I tu jest ten paradoks, o czym była mowa w poprzednim audycji. Oho, najlepsza dla dzieci jest woda mało zmineralizowana, a dla dorosłych silnie zmineralizowana. Czy można cokolwiek zrozumieć z tej pokrętnej logiki? Wypowiada się na ten temat m.in. profesor Andrzej Madejski, dyrektor zarządu Izby Gospodarczej Uzdrowiska Polskie. Cytat. Producent wprowadza w błąd, jeśli dodaje określenie zdrój do miejscowości pozauzdrowiskowej, jeśli spis mikroelementów podanych na etykiecie utożsamia z właściwościami leczniczymi wody, jeśli powołuje się na atesty instytucji naukowych, które dawno zlikwidowano. Innym problemem jest również wiarygodność zapewnień niektórych naukowców o odpowiedniej jakości produktów spożywczych oraz związki tych naukowców z producentami. Cytat. Polscy naukowcy z branży spożywczej robią nas w balonach i za pieniądze uzyskane od koncernów żywnościowych polecają w reklamach produkty o wątpliwej jakości. Przekrój wyliczył, że instytucje takie jak Centrum Zdrowia Dziecka, Łódzkie Centrum Zdrowia Matki Polki, Instytut Matki i Dziecka oraz Instytut Żywności i Żywienia użyczają swojego logo produktom spożywczym. Za jego umieszczenie na opakowaniu koncerny płacą im od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. To już było przynajmniej z 20 lat temu. Dziś te pieniądze są większe. Okazało się, że wiele przetestowanych przez niemieckie laboratoria reklamowanych produktów nie nadawało się do regularnego spożycia. I tak w wodzie Żywiec Zdrój, polecanej w żywieniu najmłodszych, było więcej bakterii niż w zwykłej kranówce. Wszystko jest opisane.
Tu 2006 rok, ale myślicie, kochani, że się cokolwiek zmieniło? Nic się nie zmieniło. Zła jakość wody ma szkodliwy wpływ zarówno na zdrowie człowieka, jak i na instalacje i urządzenia. Twarda woda powoduje szybsze zużywanie się urządzeń, a 1 milimetr kamienia na powierzchni grzewczej zwiększa zużycie energii elektrycznej o około 10%. Do chłodnicy samochodu należy wlewać wodę miękką. Oczywiście dzisiaj się wlewa specjalne płyny, ale czasami zdarza się, że jeszcze ktoś wlewa miękką wodę. W przypadku braku oczywiście odpowiedniego płynu, ze względu właśnie na osadzanie się kamienia kotłowego na ściankach chłodnicy. Firmy produkujące szampony zalecają, aby sprawdzać, w jakiej wodzie myjesz włosy, ponieważ z czasem twarda woda może wysuszać skórę na piasek. W takich przypadkach woda zawierająca minerały jest szkodliwa, ale do picia jest doskonała. Sami rozumiecie bezsens tego. Moja babcia i mama, mówiłem o tym wcześniej, zawsze zbierały do prania wodę deszczową, bo doskonale w niej się prało. Włosy po myciu deszczówką były miękkie, a skóra po kąpieli nie była wysuszona i zwyczajnie nie swędziała. W telewizji reklamy zachęcają do używania środków zmiękczających wodę, aby chronić pralki przed przyspieszonym zużyciem. Śpiewałem w poprzedniej audycji, tu zaśpiewam też fragment. Dłuższe życie każdej pralki to kalgon. Tak jest czy nie jest? A więc o co chodzi? A więc zadajmy sobie pytania, co z naszym życiem? Pralka to pralka, palią diabli. Co z naszym życiem? W jak dużym stopniu osadzające się złogi wapnia w naczyniach krwionośnych, stawach, nerkach utrudniają funkcjonowanie organizmu. No przecież kamica nerkowa to jest coś strasznego. Posuńmy się w końcu do absurdów. Czy ktokolwiek zaleca jeść glebę, która jest źródłem wielu składników mineralnych, tyle że dla jakich stworzeń, człowieka czy zwierzęcia? Powtórzę, czy ktokolwiek zaleca pić wodę morską, przecież ona zawiera również mnóstwo rozpuszczalnych soli mineralnych. Nie pijemy jej jednak, ponieważ wiemy doskonale, że jest ona groźna nie tylko dla zdrowia, ale dla ludzkiego życia. Zastanówmy się, co osadza się na ściankach rezerwuarów wody w naszym WC, rurach wodociągowych lub rurach centralnego ogrzewania. Zgodnie z logiką inaczej są to z pewnością niezbędne dla organizmu minerały. Skąd się one tam wzięły? Wybaczcie, kochani. O, przepraszam bardzo, ale tutaj coś mam z myszką moją, a więc będzie problem. Zaraz zobaczymy. Momencik, kochani. Możliwe, że wyłączyłem niechcący, dobrze. A więc skąd się te minerały w rezerwuarze, w czajniku wzięły? Wybaczcie mi dosadność, ale może najprościej będzie uzupełniać braki tych minerałów, zeskrobując od czasu do czasu odrobinę tego osadu i dodając do pożywienia. Wytłuc z czajnika ten osad, wrzucić do młynka na przykład kawowego i pić później. Innymi słowy, naszemu organizmowi wystarczy normalny, urozmaicony sposób jedzenia z dużą ilością warzyw, owoców, najlepiej wysokiej jakości, z łatwo przyswajalnymi, naturalnymi suplementami. Bo dzisiaj niestety nie możemy inaczej zaopatrywać organizmu i suplementacja jest nieodzowna. W wielu audycjach o tym mówię. Natomiast woda używana do picia powinna być natomiast czysta, bez żadnych substancji szkodliwych, z minimalną tylko zawartością soli nieorganicznych oraz strukturyzowana heksagonalnie. Dobrze byłoby, żeby, kochani, ta woda była również alkaliczna, czyli o wysokim pH, potencja hydrogenu, potencja ionów wodorowych na poziomie 8, 8,5, nawet do 9. Fajnie byłoby, ale jeżeli mamy do dyspozycji dobrej klasy suplementy,
Czasami pokazuję wam, na przykład ja dysponuję takim suplementem, masa różnych rodzajów, różnych pierwiastków w postaci wodorowęglanów, cytrynianów i tak dalej, plus glukonian miedzi, kapitalnie działający na cerę. I tutaj ze zrozumieniem tego, że woda powinna być czysta, jest problem. Nawet w periodykach promujących zdrowie spotkać można niekiedy teksty o kontrowersyjnej, delikatnie rzecz nazywając, treści wprowadzającej czytelników kompletnie w błąd. Przykładem może posłużyć fragment artykułu zamieszczonego w pewnym znanym miesięczniku. To był numer z maja 2004 roku, którego tytuł pominę, jak również tytuł artykułu i nazwisko autorki promującej zdrowie z litości. Cytat tej autorki. Czy wiesz, że osad gromadzący się w czajniku dobrze świadczy o naszej wodzie? Powstaje on z tak zwanej twardej wody, bogatej w jony wapnia i magnezu. Zmiękczanie oznacza więc zubożenie jej o naturalne, dobrze przyswajalne minerały. Boże, to jest bzdura nad bzdurami litości. Później nie jeden z czytających artykuł będzie miał problem. Gdzie jest w końcu prawda? Przecież w gazecie napisali magia słowa drukowanego. A dziennikarka napisała, co napisała, nie mając pojęcia, o czym pisze. Ot, taki warsztat. Wierszówkę się wzięło. Mniejsza zresztą dziennikarza. Piszą również w podobny sposób ludzie z tytułami naukowymi, bo dla nich woda ma zawierać. Ma zawierać. Bo woda zawiera to czy tamto i w związku z tym to znaczy, że jest zdrowa. To znaczy, człowieku, jeżeli ci brakuje, ja mówię do tych utytułowanych mądrali, brakuje ci żelaza, czyli masz problemy, to może pójdź do człowieka, który dorabia klucze, poproś go o 2-3 słoiki opiłków stalowych zawierających żelazo i łykaj te opiłki. Uzupełnij sobie braki żelaza. Albo kup sobie kilo gwoździ, kup madełko i zainstaluj w kuchni, przykręć, weź pilnik, piłuj i łykaj te stalowe opiłki zawierające żelazo. To jest absurd, oczywisty. No ale to nie mój absurd, tylko absurd tych ludzi, którzy w ten sposób to traktują. O ewentualnej bioprzyswajalności czy funkcjach wody w organizmie już nawet się nie zająkną. Często ci ludzie nie mają nawet, kochani, zazielonego pojęcia na ten temat. I jeszcze raz, żebyśmy się dobrze rozumieli. Nie chodzi o to, że ja się wymądrzam i możecie, czasami mogą być niektórzy mieć takie wrażenie, że aha, no to wy też nie wiecie, więc to jest negatywne. Nie. To nie chodzi o to, powtórzę, każdy z nas jest jakimś ignorantem w różnych dziedzinach, w większym lub mniejszym stopniu. Ale wy macie prawo być ignorantami, a ja akurat znam ten temat, więc to tłumaczę. I od teraz nie jesteście już ignorantami. Natomiast, ale wy się nie wypowiadacie publicznie, nie pouczacie innych ludzi, nie mówicie, jak mają żyć, co pić, co jeść, a ci ludzie, o których ja mówiłem, oni się wypowiadają ex cathedra, a nie mają o tym zielonego pojęcia. To im dał do tego prawo. Dalej. I tutaj jeszcze raz zacytuję, znaczy przeczytam, o ewentualnej bioprzyswajalności czy funkcjach wody w organizmie już nawet się nie zająkną. Chociaż nie, byłbym niesprawiedliwy. Cytat. Podstawowym źródłem składników mineralnych jest pożywienie, a woda dostarcza jedynie 10% w dziennej racji zapotrzebowania. Dostarcza czy nie dostarcza? Nie dostarcza, tak prawdę mówiąc już dokładniej. Jednak składniki mineralne zawarte w wodzie są przez organizm przyswajane w znacznie większym stopniu, ponieważ łatwo są absorbowane w przewodzie pokarmowym. Mikroelementy w pokarmie występują przeważnie jako trudno rozpuszczalne, źle przyswajalne związki kompleksowe. No proszę Państwa, kochani, przecież to jest
Jeszcze raz, żebyśmy dobrze zrozumieli. Podstawowym źródłem składników mineralnych jest pożywienie, a woda dostarcza ich jedynie 10% w dziennej racji zapotrzebowania. Jednak składniki zawarte w wodzie są przez organizm przyswajane w znacznie większym stopniu, ponieważ są łatwo absorbowane w przewodzie pokarmowym. Mikroelementy w pokarmie występują przeważnie jako trudno rozpuszczalne i źle przyswajalne związki kompleksowe. Boże święty, no po prostu to jest straszne. I teraz będę czepialski. Woda dostarcza jedynie 10% w dziennej porcji zapotrzebowania. Czy też raczej zawiera te 10% zapotrzebowania, które zostanie zaspokojone w 3-8% wchłanialności z 10%. Czyli to będzie 0,3-0,8% tego, co organizm potrzebuje. Znów to utożsamianie dwóch pojęć, że zawartość jest równoznaczna z bioprzyswajalnością. Jestem w takim razie także w stanie pojąć, że wszelkie składniki lepiej się wchłaniają w postaci płynów. Ale dlaczego pokarmy z zasady nie występują w naturze w postaci cieczy? Boże, dlaczego znów się pomyliłeś podczas aktu stwarzania? Dlaczego nie stworzyłeś nam jedzonka w postaci płynu, cieczy? Bóg się pomylił. Natura się pomyliła. Czyli mięso, warzywa i owoce nieprzyswajalne są, tak jak na przykład minerały w wodzie. Jeszcze raz powtórzę. Człowiekowi nie szkodzi picie wody praktycznie o zerowej wartości minerałów, pod warunkiem, że je dużo owoców, warzyw, roślin stroczkowych, orzechów, które zawierają wystarczające ilości kompleksów, czyli tak zwanych chelatów, stanowiących naturalne związki białek lub kwasów tłuszczowych z witaminami, minerałami oraz tak zwanymi substancjami sekundarnymi. To są polifenole na przykład i tak dalej. Takie związki dostarczają komórkom składniki budulcowe, energetyczne i detoksykujące, zwalczają wolne rodniki oraz patogenne mikroorganizmy. Takie rozwiązanie jest na pewno tańsze, również ze względu na ewentualne likwidowanie skutków spożywania tego, co nam szkodzi. W dodatku czysta woda nie tylko umożliwia korzystanie z tego, co organizmowi jest potrzebne, ale i usuwanie tego, co organizmowi jest niepotrzebne lub wręcz szkodliwe. Zacytujmy teraz profesora doktora habilitowanego Zbigniewa Jetona, kierownika Katedry i Zakładu Higieny Akademii Medycznej z Wrocławia. Istnieje od lat błędne mniemanie, że woda pitna musi zawierać w sobie sole mineralne. Dlaczego błędne? Otóż każda woda zawierać może w sobie różne rozpuszczone związki chemiczne w ilościach zależnych od wieku i miejsca pochodzenia tej wody. Stężenie soli będzie większe w wodach pochodzących ze skał łatwo rozpuszczalnych, np. wapienie, a wręcz zerowe w wodach przebywających w skałach trudno rozpuszczalnych, granity, bazalty. Ilość soli rośnie również wraz z wiekiem wody. Wody mineralne liczą sobie miliony lat. Przykładowo oligoceńskie mają wiek 30 do 50 milionów lat. Również wody powierzchniowe, z tych najczęściej czerpiemy wodę do picia, uchodzące za najmłodsze, mogą zawierać znikome ilości soli. Ilość i rodzaj tych minerałów jest bardzo zróżnicowany, odpowiednio do pochodzenia tych wód. I tu niestety trzeba dodać, że te śladowe ilości minerałów w wodzie, w wodach powierzchniowych, i tak giną na tle setek nowych związków, którymi darzy nas hojnie cywilizacja. Związki, jakich wcześniej nigdy nie znaliśmy, przedostają się bezkarnie w postaci ścieków komunalnych, przemysłowych i rolniczych do naszych wód powierzchniowych. Zdecydowana większość naszych polskich wód powierzchniowych mieści się już tylko w trzeciej klasie czystości.
albo w żadnej z klas ponad 80% jest to i są to ustawowo ścieki nie nadające się nawet do kąpieli. Z całej gamy filtrów domowych, pół- i przemysłowych do oczyszczania wody, jedynie dwa typy są w stanie usunąć niewidoczne, rozpuszczone w niej chemikalia. Są to znane od lat destylatorki oraz nowe, rewolucyjne w swoim działaniu aparaty na osnowie osmozy, na podstawie osmozy odwróconej. I słuchajcie, jeżeli chodzi o destylatorki, nie polecam w żadnym wypadku picia wód destylowanych. Wody destylowane mają też zniszczoną strukturę, natomiast osmoza, filtry osmotyczne bezwzględnie. Woda pitna nigdy nie była, nie jest głównym dostawcą soli mineralnych potrzebnych człowiekowi, tak jak nigdy nie była źródłem białek, węglowodanów, witamin itd. Jej skład mineralogiczny w każdym miejscu Ziemi jest inny, co nie oznacza, że inaczej zbudowani są ludzie ją konsumujący. Ba, na naszym globie przykłady ludów i plemion, które od lat piją wodę całkowicie pozbawionych minerałów, na przykład Eskimosi czy plemię Hunzów w Himalajach. Ludzie ci nigdy nie cierpieli na brak minerałów w swoim organizmie. Plemię Hunzów jest od lat obserwowane przez naukowców. Średnia ich wieku przekracza 100 lat. Co nie piją? Wodę rozpuszczoną z lodowców, wodę ze śniegu, z lodu. A w tym lodzie, w tych lodowcach nie ma minerałów. Podsumowując, krytyczna analiza wyników wielu badań wskazuje na bezpodstawność twierdzenia, że woda pozbawiona elektrolitów może być niebezpieczna w warunkach zwykłych. Dla osób zdrowych, mających zapewnione pożywienie, zbilansowane pod względem potrzeb mineralnych, zawartość soli w wodzie ma minimalne znaczenie. Zatem ich brak w spożywanej wodzie destylowanej lub pochodzącej z aparatów osmotycznych nie grozi konsekwencjami zdrowotnymi. Tyle profesor Zbigniew Jeton. I teraz dochodzimy, kochani, do czwartego, bardzo poważnego problemu dotyczącego zarówno kranówki, jak i wszelkich wód butelkowanych. Dlatego sami się przekonacie, że warto poświęcić mu sporo uwagi. Kochani, ja już dzisiaj kończę tę audycję, bo następny temat w mojej książce to byłby, jak mężczyźni pijąc wodę ulegają zniewieścieniu. Ale to już mniejsza z tym w tej chwili, o co chodzi. Zamykamy nasze udostępnianie i teraz pora na podsumowanie. Moim zdaniem, zdaniem Janusza Dąbrowskiego, jest jak najbardziej wskazane picie wody czystej, nisko mineralizowanej. Taką wodę możemy mieć w każdym mieszkaniu, kiedy zainstalujemy sobie filtry osmotyczne, żebyśmy się dobrze rozumieli. Nie sprzedaję, nie rozprowadzam, nie dystrybuuję filtrów osmotycznych, ale sam mam zainstalowany filtr od 1999 roku, czyli to jest ile lat? 26 lat już. 26 lat piję wodę osmotyczną, która podobno miała mnie rozpuścić, bo ta woda jest tak czysta, że ona rozpuszcza wszystko. Ale co rozpuszcza? Złogi co najwyżej. Kamienie nerkowe, kamienie, złogi w naczyniach krwionośnych i tak dalej. Stopniowo wypłukuje. Tym bardziej, jeżeli są to złogi miękkie, w rodzaju na przykład złogów wapniowych, bo w naszych ciałach bazalt i granit się nie gromadzi, ale wapń tak. Więc wypłukuje ten wapń, ale nie w postaci takiej, który jest wbudowany do komórek, tylko jeszcze raz powtórzę, złogi wypłukuje. I znam przykłady ludzi, którzy mniej więcej po 6-8 miesiącach stosowania wody osmotycznej pozbyli się kamieni nerkowych, kamicy nerkowej, wypłukali, rozpuścili po prostu te piaski, te skałki i tak dalej, i tak dalej. Sprawa jest prosta.
Pijcie najczystszą wodę. Dobrze byłoby, że woda osmotyczna jeszcze była zestrukturyzowana, a tutaj można wykorzystać specjalne pola magnetyczne, między innymi urządzenie pana Andrzeja Fiedruka MIM-2, czyli miniaturowy impulsator magnetyczny. Bardzo dobre urządzenie, które służy do strukturyzowania wody również w naszym organizmie, czyli in vivo, nie in vitro w szkle w probówce, tylko in vivo w organizmie, a więc można te mimy zakładać sobie na przykład na nerki, na wątrobę, na miejsca, gdzie jest duży przepływ krwi i ta woda i to oddziaływanie tego specjalnego pola magnetycznego o bardzo niskim natężeniu będzie też zapobiegać krystalizacji w naszych naczyniach, w naszych nerkach i tak dalej, tych wszystkich związków mineralnych. Bo to zastosowano w technice. W technice się stosuje pewne urządzenie magnetyczne, zakłada się na rury, gdzie są przepływy wodne, żeby to pole magnetyczne przeciwdziałało osadzaniu się krystalizacji soli wapniowych, magnezowych i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tam to działa, to dlaczego ma nie działać w naszym organizmie? A przy okazji taki MIM na przykład będzie doskonale działał na dodatkowe właściwości reologiczne, czyli przepływowe krwi, będzie wzmacniał naszą odporność. To taki MIM, ale są inne urządzenia. Na przykład urządzenie BEMER na przykład, czy urządzenie Centropix, czy w ogóle urządzenia do magnetoterapii, do magnetostymulacji. Rewelacyjne, ale no oczywiście bardzo dużo kosztują w porównaniu z MIM-em na przykład. Bo MIM nie pamiętam, ale powiedzmy gdzieś w granicach około chyba 500 zł, a to są urządzenia no powiedzmy ponad 20 000 złotych i tak dalej, i tak dalej. Kochani, podsumowując, pijmy czystą wodę, dlatego że to podstawa zdrowia. Te 1,5–2,5 litra czystej wody dziennie, czystej wody powinno być wypite. Nie liczą się soki, nie liczy się herbata, nie liczy się kawa, nie liczą się zupy, nie liczy się mleko. Czysta woda. Czysta woda. I tylko tyle. Więcej informacji oczywiście w moich książkach. Namawiam Was do zamówienia. Bardzo namawiam, bo to jest potężna wiedza, którą zdobywałem przez cały szereg lat. Bardzo mocno udokumentowana. Jeżeli tutaj chyba w ogóle ten mój cykl piśmictwa Barwy Zdrowia, tu akurat to jest jedna strona piśmiennictwa. Co jeszcze? Dwie następne strony piśmiennictwo jest podane. I dwie następne, to już jest 6 stron chyba, jak dobrze policzyłem, piśmiennictwa. A do tego doszły dodatkowe jeszcze sprawy związane z przeciekawymi artykułami naukowymi w ostatnim roku. Więc to jest naprawdę udokumentowane bez żadnego, że tak powiem, ale. Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Jeżeli uznacie, że ta audycja wniosła jakiś ślad bardzo mocny, trwały do Waszej wiedzy, to bardzo fajnie. Dziękuję za to, żeście byli. Proszę Was jak zwykle o subskrypcję tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału, o Wasze lajki, o Wasze komentarze, ewentualnie pytanie, jeżeli tylko będę był w stanie cokolwiek wyjaśnić, to wyjaśnię, udostępnię jakąś wiedzę, a jeżeli nie, to powiem, przyznam się, że to jest poza moim zakresem, sprawa załatwiona. Kochani, namawiam Was również do tego, żeby mi nie wierzyć do końca. Nie zgrywam się absolutnie. Po prostu macie być wolni absolutnie w waszym pojmowaniu świata. Szukajcie potwierdzeń, szukajcie zaprzeczeń. Chodzi o to, żeby nikt dla Was nie był żadnym autorytetem, tak do końca, bo pójście na ślepo z autorytetem, to stanie się niewolnikiem tego autorytetu tak zwanego. Autorytety też się mogą mylić. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Do zobaczenia w następnej audycji. Papacki, cześć.